Znajdujemy się w ruinach zamku w Zawieprzycach. Te XVII-wieczne ruiny są niemal tak stare jak brytyjska myśl technologiczna i protoplasta motocykla, który jest bohaterem dzisiejszego odcinka. Oto Triumph Bonneville T100. A tak nieco bardziej na poważnie, to Triumph pokazał pierwszego Bonneville'a w 1959, a dzisiaj mamy jedną z jego kolejnych generacji. I w tym odcinku sprawdzimy, jak jeździ się współczesnym klasykiem. Bonneville to oczywiście kwintesencja smaku i klasyki we współczesnym wydaniu motoryzacji. To, co mamy tutaj, ten konkretnie motocykl, to Chrome Edition, edycja chromowana, która jest w sprzedaży według producenta tylko w tym roku. Motocykl jest absolutnie niesamowitym wcieleniem takiego neoklasyka i łączy w sobie dwa światy, dlatego że z jednej strony, jeśli spojrzycie na wszystkie poprzednie generacje Bonneville'a, to on wygląda prawie identycznie jak motocykle sprzedawane pół wieku temu. Z drugiej strony, technologicznie jest to już całkiem fajnie zaawansowany motocykl. Część z Was będzie się być może zastanawiać, co taki motocykl jak Bonneville robi na tym kanale. Ale prawda jest taka, że jeśli weźmiecie pod lupę każdy najbardziej wyspecjalizowany, nowoczesny, współczesny motocykl Adventure, czy Enduro, czy Motocross, to one wszystkie wywodzą się ze scramblerów. A scramblery wywodzą się z klasyków. I w latach 50., 60. i 70. nasi ojcowie i dziadkowie takimi motocyklami robili dokładnie wszystko. Dlatego uznałem, że warto sprawdzić, jak jeździ taki klasyk dzisiaj. Szybko powiem o technice, dlatego że technika w tym motocyklu wydaje mi się najmniej istotna do całokształtu tego sprzętu. Motocykl ma bardzo retro podwozie i mamy tutaj nieregulowane zawieszenie, możliwość wyregulowania napięcia wstępnego sprężyny w zawieszeniu tylnym i to wszystko. Od strony jednostki, z jednej strony, jak na to popatrzycie, tego silnika nie da pomylić się z absolutnie niczym innym. Jest to kultowy twin, pionowy twin od Triumpha. Ten ma 900 cm3, wykorbienie 270 stopni, dzięki czemu fajnie basowo sobie tłucze i daje nam dużo momentu na dole. W tym momencie mamy tutaj technologicznie motocykl naprawdę nowoczesny. Silnik generuje 65 koni i 80 Nm. Co ważniejsze, 80 N jest dostępne już przy 3700 obrotów. I to pozwala motocyklowi wstawać i podnosić się z najniższych obrotów, uwierzcie mi. Silnik sprzężony jest z zaledwie 5-stopniową skrzynią biegów i pomyślelibyśmy dzisiaj, no jednak trochę przesada. Z drugiej strony biegi i przełożenia są tak cudownie długie, a silnik pracuje tak gładko i razem ze sprzęgłem, które Triumph określa Torque Assist, czyli asystentem momentu obrotowego, razem cały pakiet sprawia, że tym motocyklem jeździ się niesamowicie płynnie i spokojnie. Jeśli chodzi o pozycję, ergonomię i wygodę, jest to naprawdę mega wygodny motocykl. I jak spojrzycie na tą kanapę, ona przypomina motocykle bardzo stare, ale zrobiłem nim na strzała dobrze ponad 200 km i uwierzcie mi, że nic nie boli. Sama ergonomia, czyli ułożenie kierownicy i cała reszta, wydaje się być mega poprawna, ale umówmy się, jeśli produkujemy motocykl od 62 lat, to był czas na dopracowanie i tutaj nic złego, nic durnego nie mogło się wydarzyć. Bonneville T100 to dystyngowany motocykl i dlatego wykończenie także musi być z najwyższej półki i jest w tym motocyklu akurat bardzo, bardzo istotne.
Motocykl, który oglądacie, który mamy do dyspozycji, jest w specjalnej wersji Chrome Edition. Mamy tutaj więc specjalne malowanie i cały sobą krzyczy, że jest kwintesencją brytyjskości. Uwierzcie mi, że jak patrzę na ten motocykl, to widzę te wszystkie detale, z którymi tak często spotykałem się podczas pracy właśnie w Wielkiej Brytanii. Czy mówimy tutaj o pokrywach silnika, o słonie zębatki zdawczej, o mocowaniu lampy. Znajdziemy wszędzie dużo smaczków i detali, takich jak logo Triumpha w osłonie żarówki, a także na środku zegarów. Zegary dla wielu z Was malkontentów mamy tutaj tak analogowe, więc Bonneville dalej opiera się przed otrzymaniem takich rzeczy jak wielki wyświetlacz TFT. Dla mnie, jak patrzę, nawet obudowa przełączników, instrumentów na kierownicy jest iście brytyjska i jedyne, czego w tym motocyklu mi brakuje, to żeby zamiast chromowanego i niebieskiego, żeby był złoto-zielony i żeby był właśnie w tej zieleni angielskiej English Racing Green. Byłoby wtedy absolutnie idealnie. I można by było myśleć o tym, po co wydawać dzisiaj w salonie 50 kilka tysięcy na motocykl, który jest totalnie stary, od razu w momencie wyjechania z salonu. No i można by było tak mówić i myśleć, gdyby nie fakt, że jest w nim zawarta, choć dobrze ukryta, nutka nowoczesności. Motocykl ma oczywiście analogowe zegary, ale w obydwu z nich ukryte są małe ekraniki LCD, które wyświetlają nam kilka podstawowych informacji, więc jakiś komputerek tutaj się znajduje. Mamy wyświetlany poziom paliwa w baku, notabene mała szpileczka. Czujnik poziomu paliwa jest bardzo ospały i po zatankowaniu baku do pełna trzeba się przejechać taki kilometr, nawet do 2, żeby się zorientował, ile dokładnie ma paliwa i wyświetlił nam to wszystko na tym małym wyświetlaczu. Motocykl jest wyposażony oczywiście w układ ABS, reagujący jak dla mnie odrobinkę za wcześnie. Za wcześnie się włącza i tam, wiecie, mogłoby się to na chwilkę leciutko bardziej przyblokować. Mamy kontrolę trakcji, silnik oczywiście zasilany nowoczesnym wtryskiem na wykorbieniu 270 stopni, przyjemnie bulgocze, bardzo ładnie, gładko oddaje moc i ten motocykl tak naprawdę skrywa te najfajniejsze, najlepsze smaczki od strony technologicznej, tej współczesnej, dzisiejszej, w bardzo, bardzo retro stylowym opakowaniu. Tak dodając na sam koniec, nawet obsługę gazu mamy przez Ride by Wire. Wszystko w sam raz dla współczesnego gentlemana. Styl w tym motocyklu to oczywiście rzecz absolutnie kluczowa i kwintesencja Bonneville'a, ale tak naprawdę istotne są też odczucia z jazdy, jak się nim jeździ. I zacznijmy od podwozia. Mamy tutaj oczywiście bardzo klasyczny, stylowy motocykl o idei technologicznej tak naprawdę sprzed dobrych kilkudziesięciu lat. Wydaje mi się, że troszkę przez to on rewelacyjnie prowadzi się przy małych prędkościach, a nawet przy tych takich bardzo niskich prędkościach. Natomiast troszkę gorzej przy znacznie szybszej jeździe. Znacznie szybciej nie będziecie nim też z kolei jeździli, bo i po co czymś takim. Jak widzicie, pogodę mamy adekwatną do motocykla i brytyjską. Co zrobić? Sprawa, którą jednak muszę zaadresować, jest taka, że dawno nie jeździłem motocyklem, dawno nie jeździłem tego typu motocyklem i prawdopodobnie to też gdzieś się łączy. Ten motocykl jest bardzo wrażliwy na wszelkie takie podłużne nierówności w drodze, czyli kolejny czy jakieś inne frezy. Jeśli w nie wjeżdżamy, Bonneville momentalnie zaczyna tak chcieć w nie wpaść. Jest to coś takiego, co odczuwałem jeżdżąc kiedyś dawnymi starymi motocyklami. Potem w miarę rozwoju technologii motocykle są dzisiaj zbyt idealne, żeby jeszcze mieć z tym problem. Bonneville jest oldschoolowy, więc to odczujecie. Silnik
Skrzynia biegów, absolutnie przepiękne, masz wrażenie, że ten motocykl naprawdę wyciągnie się, jedziesz 30 na godzinę na 4. biegu, on ma 1500 obrotów, słuchajcie. Odkręcacie manetkę, on sobie wstaje, odchodzi, dostojnie bulgocze, jest absolutnie gładziutki. Czy Bonneville i motocykl tego typu może budzić emocje? Jeśli lubicie dostojną, spokojną jazdę, totalnie zrelaksowany klimat czegoś, co dobrze wygląda, to te emocje motocykl budzi jak najbardziej. Malkontenci oczywiście zauważył i dopatrzył się w nim paru dziwnych rzeczy, które są bez sensu. Ja na przykład nigdy nie lubiłem wyglądu pokryw silnika czy mocowań lampy. Niektórzy dostrzegą, że najnowszy Bonneville ma plastikowe, a nie metalowe błotniki, ale nie dajmy się ponieść i nie ma sensu roztrząsać takich detali. Kiedy jechałem do Triumpha, nie wiedziałem tak naprawdę, który model dostanę i jak dowiedziałem się po drodze, że będzie to Bonneville Testo, to miałem takie troszkę mech, jakby no, są ciekawsze, tak? Z drugiej strony zauważyliście pewnie, że w tym filmie specjalnie go nie rostuję i niczego wielkiego się w nim nie czepiam. Bo też i czego? To jest motocykl do dostojnego toczenia się, do bulgotania, do takiej spokojnej jazdy i wszystko w nim na wskroś krzyczy, że jest brytyjskie i takie być może nawet trochę flegmatyczne, a z drugiej strony zawsze dobrze ubrane, z gustem i nie oszukujmy się, podbiło świat. Poza tym dawno też nie miałem takiej sytuacji, żeby motocykl, który zabieram na testy, tak bardzo mnie zaskoczył. A Bonneville Testo dokładnie to zrobił. Kiedy zaliczyłem nim pierwszą przejażdżkę, pomyślałem sobie, rany, jak to dobrze jeździ. Jeżeli kochacie motoryzację na 2 kółkach, obok Bonneville'a nigdy nie przejdziecie obojętnie. Cheers! Wracałem sobie z nagrywek i tak myślałem. Zrobiłem tym motocyklem już dobrze ponad 500 km i absolutnie nie żałuję żadnego z nich. I wiecie co? Totalnie się w nim zakochałem i muszę Wam powiedzieć, że Bonneville jest takim wspaniałym motocyklem, bo ja się chyba trochę przyzwyczaiłem do tego, że ciągle mamy te motocykle, które są bardzo wyspecjalizowane, są jakieś, są do czegoś. One mają albo bardzo szybko jeździć, albo mają być na przykład irracjonalne, albo mają super skakać, albo mają robić 10 rzeczy naraz, a Bonneville nie. I szczerze przyznam Wam, że często mam tak, że jeżdżenie motorkiem to jest już taki troszeczkę obowiązek i czasami nie ma tej takiej organicznej, wiecie, tej radości z wsiadania na motocykl, takiej jak wielu z Was na pewno odczuwa. No jest trochę takie nasycenie. A na Bonneville'u to znowu czułem. Wspaniały. Nic nie musi. Z nikim niczego sobie nie mierzy. Nic nie robi tak naprawdę, po prostu jedzie, a mam wrażenie, że mógłbym zapakować się w jakieś oldschoolowe, takie stylowe sakwy i pojechać nim choćby trasę dookoła Polski albo coś takiego. Tyle. Takie PS. Trzymajcie się, hej!